Cześć, witam Cię na kanale poświęconym fotografii analogowej. Dzisiaj będzie aparat robot. Wiadomo, że wiele znanych projektów powstało w głowie konkretnej osoby. One nie powstały w dużym, wielkim, zatrudniającym kilkunastu pracowników studiu projektowym. To jest obsesyjna pasja czasami jednej poszczególnej osoby. W tym wypadku był to Heinz Kilfitt, zegarmistrz. Jego ojciec też był zegarmistrzem. Wymyślił sobie zaprojektowanie małego aparatu. Czasy, w którym on to robił, mniej więcej około 30 roku skończył projektować ten aparat. Miał wtedy 27 lat, jak go skończył projektować. Były czasy, kiedy modna, popularna była Leica z jej rozmiarem zdjęć 24×36 mm. On zaprojektował aparat, który ma rozmiar klatki 24×24 mm i zaprojektował do niego specjalną migawkę, znaczy migawkę, którą zaczerpnął z filmu, bo takie migawki były stosowane w filmie, natomiast też były stosowane w aparatach fotograficznych. Chyba najbardziej popularnym takim aparatem z migawką obrotową, bo to jest migawka obrotowa, to jest obraca się dookoła, jest Mercury, Unilex Mercury. Bardzo śmiesznie wyglądający aparat, ale mało znanym, aczkolwiek bardzo popularnym aparatem jest Olympus Pen F, który też ma obrotową migawkę i ta obrotowa migawka ma kilka zalet, bo w normalnym aparacie, powiedzmy, podłożę go na bok, to nie mój aparat. Aparat jest, panie Piotrze, bardzo dziękuję za pożyczenie mi tego aparatu. To była wielka frajda robić nim zdjęcia, a mam nadzieję, że będzie frajda obejrzenia filmu o historii tego aparatu, w ogóle o tym aparacie, czyli o aparacie robot. Sama migawka jest obrotowa. W normalnych aparatach w większości jest tak, że czy szczelinowa, czy centralna, ona wykonuje ruch przez i powrót. W szczelinowej ciach i ciach, a tutaj w momencie, kiedy ona skończy obrót, jest gotowa do następnego zdjęcia, co dało możliwość robienia bardzo szybkich zdjęć. I dzięki temu napędowi sprężynowemu, który został dołożony przez Hansa Berliminga, nie powiedziałem tego, skopałem całą sprawę. Heinz Kilfitt chodził po różnych firmach, starając się sprzedać swój pomysł i dopiero jak trafił do bardzo młodego przemysłowca Hansa Berliminga, on niedawno skończył studia, miał wtedy 20 szkoły, miał wtedy 23 lata, jego ojciec Otto był znanym producentem tekstyliów, coś w tym rodzaju. I Hans Berling stwierdził, że podoba mu się ten projekt, on by to zrobił. Założył firmę na ojca, dlatego firma nazywała się Otto Berling and Company, ale zarządzającym i w ogóle zajmującym się tą firmą był młody Hans Berling i on właśnie wpadł na pomysł, żeby do tego projektu pierwotnego Hansa Kilfitta dołożyć jeszcze napęd sprężynowy. I to dopiero razem, te dwa pomysły, tak naprawdę stworzyły aparat legendę. Aparat, który może robić zdjęcia, tak jak testowali to, osiągnięcie w nim 4 zdjęcia na sekundę, w reklamie tylko późniejszego aparatu, bo ten nie ma jeszcze przełącznika zdjęć seryjnych, który mógł wykonywać 8 zdjęć na sekundę, oczywiście przy krótkim czasie, bo jeśli czas był dłuższy, to w tym momencie ta szybkostrzelność spadała. Natomiast to dzięki temu dołożonemu napędu sprężynowemu aparat stał się legendarny. Od razu na początku aparat miał być solidny i porządny. W 1934 roku opatentowano pierwszą wersję aparatu w Niemczech. Tu mam patent z 1936 roku.
Jak widać, na nim nie ma napędu sprężynowego. Nie ma, ponieważ w pierwotnej wersji miały produkowane być w dwóch wersjach. Robot 1 bez napędu sprężynowego i Robot 2 z napędem sprężynowym. W sumie ta wersja bez napędu nigdy nie powstała. Robot 1 od razu miał napęd sprężynowy, wyglądał w ten sposób. Miał jeszcze z ciekawych rzeczy, nie powiedziałem. Zdejmowany obiektyw. Odkręcany obiektyw. Tu możemy spojrzeć, jeśli widać tam zasłonkę od... widać zasłonkę od migawki. To, co widzimy, to nie jest migawka. Odłożę, żeby mi to nie upadło. Obiektyw nie upadł. Teraz będzie widać, jak on kliknie. On najpierw się... widać. Widać było, jak się otwierają zasłonki. Następnie migawka przylatuje i dodatkowa zasłonka zasłania ekran. I dopiero jak puszczałem, to on... I widać było, jak puszczałem palcem, to dopiero wtedy te zasłonki pierwsze schodziły. Obiektywy wymienne, przede wszystkim na początku filmy Schneider. Bardzo dobre obiektywy, aczkolwiek później można było do niego stosować, można było spotkać go też z Tessarami, z pierwszej wersji, ja tu gdzieś miałem napisane nawet, w pierwszej wersji był Schneider 50 ze światłem 5,5, Primotar 30 ze światłem 3,5, Tessar 30 ze światłem 2,8 lub 3,5 i chyba w pierwszej wersji najpopularniejszy był nawet ten Tessar. Aparat jest półklatkowy, czyli 24 na 24 mm. Widać tutaj, tu jest specjalny gwint o średnicy 26 mm, M26, ale sama średnica, tamta wewnętrzna, to jest tylko 20 mm. Spowodowało to pewne problemy, zwłaszcza z montowaniem obiektywów. Teleobiektywów, tam widać, że to jest w efekcie węższe, gdzie przychodzi światło przy dłuższych ogniskowach okazywało się, że mamy winietowanie z tym obiektywem, ale to nie przeszkadzało. Rzeczą charakterystyczną już w pierwszej wersji było to, że wizjer był obrotowy. Można było go obrócić i patrzeć do niego w ten sposób z góry. Jakby zachęcający do tego, żeby używać go w różnych ciekawych, nazwijmy to, zastosowaniach. Ta wersja, ja mam wersję drugą tutaj, ma wizjer, który możemy patrzeć z tej strony, a jak przełączymy wizjerek, to możemy patrzeć z tej strony, czyli właśnie też z góry. Ta wersja Robota 1 produkowana była od 1934 do 1938 roku. W 1938 został zaprojektowany Robot 2. Robot 2 różnił się właśnie wyglądem, miał dodatkowy wizjer, miał dodatkowy inny wizjer, miał inną, poprawioną troszeczkę układ aparatu, aczkolwiek w sumie cała funkcjonalność pozostała ta sama. W Robocie 1, zapomniałem, w Robocie 1 mamy tutaj jeszcze z boku przełącznik, daj mi jeszcze wizję Robota 1, gdzie można było włączyć żółty filtr lub wyłączyć, który był tam w środku zamocowany. W Robocie 2 już tego filtra nie ma. Co charakterystyczne, Robot 2 produkowany był w sumie do roku 1950. On jest ciężki, solidny, porządny. Jak mu się przyjrzymy dokładnie, to on nigdy nie miał zamontowanych uszek do paska, ponieważ to jest aparat przystosowany do pracy bardziej przemysłowej. On ma takie wyżłobienia, żeby można było go złapać obejmami. Bardzo szybko został doceniony przez wojsko, a zwłaszcza przez lotnictwo, przez Luftwaffe, które zamówiło, dla którego była produkowana od 1938 specjalna wersja, która się nazywała Robot 375. 375 od tego, że mógł zrobić 375 zdjęć. Między innymi montowany był w bombowcach nurkujących Ju-87, tak zwanych Stukasach. W momencie, kiedy ten bombowiec
lądował, rzucał bomby i w momencie, kiedy szedł do góry, to aparat, który był w ogonie, robił zdjęcia. Serię zdjęć. I tak w kółko serię zdjęć. Drugim aparatem, a propos takich już trendów, który był montowany w I-87, to była Leica 250. Na tej samej zasadzie działająca, z tym, że jednego z nich trzeba było specjalnie nacisnąć guzik włączający, a drugi miał bezwładnościowy przycisk, który sam uruchamiał aparat. Niestety z tych aparatów większość została w czasie wojny zniszczona. Mało, kilkanaście sztuk przetrwało tylko tych aparatów. Natomiast oprócz nich produkowane na wojska, czyli dla Luftwaffe, było jeszcze aparaty takie ogólnoużytkowe do robienia zdjęć prąd mi wyłączyło. Do robienia zdjęć lotniczych, gdzie aparaty dzisiaj opisane są jako Luftwaffe i na nich jest nadruk właśnie Luftwaffe, natomiast aparaty są przeróżne. To jest wersja Robot 2, ale w przeróżnych konfiguracjach. Może mieć stały obiektyw, może mieć zmienny obiektyw, może mieć jeden czas. Czasy tu są standardowo od 1 sekundy do 1/300 części sekundy, ale wersje te dla Luftwaffe mogły mieć tylko jeden czas, na przykład jedną setną część sekundy. Mogły mieć sanki, mogły mieć wyjście na lampę błyskową, mogły nie mieć w ogóle nawet wizjera. W tej wersji 375 nie było wizjera. Przeróżne i tych aparatów było produkowanych bardzo dużo. Zakłada się, że około 20 tysięcy egzemplarzy powstało aparatu w wersji Luftwaffe, ale to jest tak, że w czasie wojny docenili też to alianci i zarówno armia amerykańska, jak i brytyjska też kupowała poprzez Portugalię neutralną, kupowała roboty dla siebie, dlatego raczej to był powód, dla którego między innymi robot, mimo że wszystkie aparaty w Niemczech ich produkcja została wstrzymana w 1941 roku, on był produkowany cały czas. Do 1943, kiedy ich fabrykę zbombardowano, później została przeniesiona do Saksonii i produkowali dalej aparaty do 1945 roku. W 1945 wrócili do swojej starej, lekko uszkodzonej fabryki, ale po drodze stracili cały transport sprzętu, który mieli, ileś wagonów, kilka tysięcy obiektywów, 3000 gotowych aparatów. Wszystko zniknęło, także dopiero w połowie 1947 roku wznowili produkcję tego Robota 2. O czym jeszcze nie wspomniałem. Nie wspomniałem o tym, że Robot 1, Robot 2 jest na film standardowy typu 135, ale ma własne kasety. Własne kasety, których trzeba się nauczyć wyjmować, nauczyć się rozbierać. Ja muszę chwilę pomyśleć, jak to się robi. Które są do tego jeszcze osobna kaseta nadawcza, osobna kaseta odbiorcza i są jeden w swoim rodzaju, czyli podobno są podobne do Aqua Memory, ale czy opierali się na tamtej Aquie, czy nie? Powstała kaseta własna, dlatego że w 1934 roku, w 1935 dopiero powstała ta standardowa kaseta, którą my znamy. Dlatego w 1951 roku powstała modernizacja Robota 2 na Robota 2A, który mógł przyjąć kasetę podawczą z standardową kasetę podawczą można było do niego włożyć. Poza tym niczym się więcej nie różnił. W 1952 roku weszła wersja Robot Star z naklejką, przeważnie z naklejką na obudowie Star, która miała to, że można było zwinąć powrotnie film, bo w tym aparacie nie można. Przechodzi on z prawej do lewej, wyjmujemy i wkładamy. Kasety są w ogóle dosyć specyficzne, ponieważ w momencie, kiedy zapinamy klapkę z tyłu, to nacisk
pokrywy powoduje, że te kasety się leciutko otwierają, przez co przechodzi między nimi bardzo wygodnie i lekko film. Natomiast w momencie, kiedy ja ją otwieram, to kasety się zamykają i to jest tak, że oni zakładali, mówili, że w każdej chwili możesz wymienić kasetę, możesz otworzyć go, rozciąć na przykład negatyw i wziąć tylko połowę, jedną kasetę i włożyć go dalej, albo po prostu całe obydwie kasety wyjąć i włożyć z powrotem na miejsce. Były przystosowane jakieś zestawy do szybkiego ładowania filmów, po to, żeby tu powiększone rączki, po to, żeby pilot w czasie lotu mógł jedną ręką otworzyć go, wyjąć te kasety, które już zostały, czyli jedna pusta, drugą pełną i w ich miejsce włożyć dwie nowe kasety już przygotowane do załadowania. Zresztą to jest powód, dla którego w pewnym momencie firma w 1938 roku zmieniła nazwę na Robot Birmingham and Corporation i w 1938 roku i w 1938 roku odszedł z niej Heinz Kilfitt. Nie zaprzestał produkcji aparatu, nie zaprzestał zajmowania się aparatami. W ogóle bardzo ciekawa osoba. Zaprojektował m.in. taki aparat jak Covasix, ale też zaprojektował własny aparat, który raczej własny. To też był własny aparat prawie, czyli Mechaflex, którego sam przez 5 lat produkował. Mechaflex, bardzo ciekawy aparat, nigdy go nie widziałem na oczy. Aparat później, on przez 5 lat pracował, później go produkował, później go sprzedał i produkowany był przez firmę w Maroku przez następnych kilka lat. Natomiast pan Kilfitt projektował później przede wszystkim obiektywy do makrofotografii, które można było spotkać z różnymi systemami. Obiektywy nazywające się Killer, które można gdzieś, jak się poszuka, można znaleźć jeszcze, to była jego konstrukcja, pana Heinza Kilfitta. Natomiast Hans Birmingham produkował roboty, przede wszystkim roboty i modernizował je. Te wszystkie modernizacje późniejsze to były robione właśnie przez Hansa Birminghama, czy w zespole pod jego kierownictwem. Robot Star, rok 1952, produkowany do 1959 roku, możliwość zwijania powrotnego filmu. W 1953 roku powstał Robot 3. Robot 3 nazwany Royal. Robot Royal był większym aparatem, cięższym aparatem, różniącym się przede wszystkim tym, że posiadał dalmierz, bo tego wcześniej nie było. Wcześniej mamy bardzo wygodny system ustawiania ostrości na pomocą kolorowych kropek. Znaczy, możemy ustawić ostrość, natomiast hiperfokalną za pomocą kolorowych kropek mamy na obiektywie niektóre przysłony oznaczone kolorami, tak jak w tym wypadku 2,8, 4 i 5,6 i 11 i na obiektywie są też kropki, które pokazują zakres ostrości przy danej przysłonie, co jest bardzo wygodne. Jestem w stanie przewidzieć, od jakiej odległości będzie dobra ostrość. Ogólnie to ja tutaj go używałem z obiektywem Schneider Xenar 37,5 ze światłem 2,8. On później był jako 38, był jako 40. Ten 38 to był prawdopodobnie ten sam obiektyw, który ostrzy od pół metra. Pół metra to jest naprawdę już fajna odległość. Ten Robot Royal z 1953 roku, który miał dalmierz, ten dalmierz ustawiał ostrość od 0,75 metra, co jest Leica w tym czasie ustawiała ostrość od 1 metra i dalmierze w ogóle miały problemy, żeby ustawić ostrość z tak małej odległości, a on potrafił. A propos dalmierza, to do Robota 2 był dalmierz zewnętrzny. Można było sobie dokupić dalmierz zewnętrzny, który, jak czytałem u jednej osoby, zdziwił się, ale działał. Który po prostu ustawiał dalmierz na zasadzie opierania się o końcówkę obiektywu. Nie miałem przyjemności, nie wiem jak to działa, natomiast podobno działa. Zresztą w ogóle do robotów było bardzo, bardzo dużo przeróżnych akcesoriów. Zwłaszcza w późniejszych latach, od 1955 roku.
bo w 54 roku powstał jeszcze robot Junior, czyli taki jak ten, ale pozbawiony możliwości patrzenia z góry i czegoś jeszcze. I zwijania powrotnego filmu. Natomiast pozostałe parametry miał takie same. W 55 powstała cała seria, to się nazywało rekorderów, 6, 12, 18, 24 i 36. Takie mają oznaczenia. Są to całkowicie przemysłowe aparaty. Zresztą to były lata, kiedy Hans Berming stwierdził, że najbardziej to on by chciał robić aparaty przemysłowe. One to były, szóstka robiła zdjęcia 6 na 24, takie paseczki. 12, ten rekorder 12 robił 12 na 24, 18 na 24 robiła 18, logiczne 24 robiła 23 na 24, a 36 robiła 24 na 36. Były używane w nadzorach banków. Pierwsze radary prędkości, które były rozstawiane w Niemczech miały dokładnie te rekordery robota wstawiane w środek, które mogły robić po 25-50 zdjęć. Część rekorderów była zasilana elektrycznie, miała silnik elektryczny dostawiony, mogła robić duże ilości zdjęć w dużym czasie. Nadzory przemysłowe w wielu podobno dziedzinach przemysłu, gdzie trzeba coś rejestrować, zdjęcia z radarów, wszędzie były montowane jako przemysłowe aparaty robot, ponieważ uważane były za bardzo odporne, bardzo solidne, do tego odporne na zmiany, na wahanie temperatury dzięki tej migawce, która była obrotowa. Naprawdę podobno w każdych warunkach temperatury mogły pracować. Były odporne na bezwładnościowe, czyli przy wlocie, jak spadały, latały, zawsze robiły zdjęcia. Zresztą to widać po tym, że aparat po prostu jest ciężki. On jest bardzo ciężki, jak na swoje wymiary, bo jest niewielkim aparatem, ale ciężkim. W momencie, kiedy go tworzyli, on nie jest cichym aparatem. Dlatego na potrzeby służb wszelkich powstawały wersje wyciszone, czyli specjalne elementy, które były tam zastępowane, silikonowe elementy były wstawiane, żeby ten aparat był cichszy. Do tego była też, można było dokupić do niego obudowę, która była dźwiękoszczelna, żeby ten aparat był cichy. W roku 1957, warto wspomnieć, powstał Royal 24. Nie. W 1955 roku też, wróćmy się, powstał Royal 18 i Royal 36. Były to wersje Royala tamtego, czyli tego z dalmierzem, które mogły robić, wersja Royal 18 robić zdjęcia 18 na 24, a 36 robić zdjęcia 24 na 36. Przy czym wersja Royal miała mocowanie nie gwintowe, tak jak wszystkie poprzednie roboty, tylko magnetowe. I tu się pojawił pewien problem, ponieważ obiektywy, które pasowały do Royala na przykład 18, założone do Royala 36 potrafiły winietować, ponieważ nie były przystosowane do tak szerokiej klatki, którą robiły zdjęcia, i na to trzeba zwrócić uwagę. To jest tak, jeśli będzie obiektyw miał napisane, że to jest 50 mm, to został stworzony prawdopodobnie na 99% do Royala 36. Jeśli obiektyw jest 40 mm, to został stworzony do Royala 24, a jeśli ma 30 mm, to do Royala 18. Ale jeśli założysz sobie Royala 50 do Royala 24, to będzie działało, ale odwrotnie był moment taki, że one nam się różniły, że nie dało się zapiąć obiektywu od tego węższego do Royala 36, ale później zostało to ograniczenie zniesione i można w ostatniej wersji je przepinać, te obiektywy. Doszliśmy do Royala 24, wspomniałem o Royalu 24. Royal 24, czyli aparat, który powstał w roku 57 i produkowany był w sumie do 69 roku, jest jednym z najbardziej poszukiwanych w tej chwili. Jest najbardziej zaawansowanym robotem, jaki powstał. Rozmiar klatki 24 na 24 mm, dalmierz, możliwość zakładania zwykłych kaset
135 powoduje, że aparat jest poszukiwany, ciekawy, a do tego dostępność obiektywów jest też dosyć duża. Powstał w roku 58, rok później powstał Star 2. Wersja, która już była całkowicie taka jak ten, była przystosowana, czyli bez dalmierza do kaset na normalnych film. A w roku 69 powstał model Star 25 i Star 50. Aparaty, znaczy to jest tak, że Star 25, Star 50 są aparatami, które mi osobiście, przynajmniej tak jak na nie patrzę, mi się nie podobają, ale to jest moje względne uczucie, zostały po prostu podwyższone tu u góry, zabudowane. Star 25 może zrobić na jednym naciągnięciu migawki 25 zdjęć. Oczywiście 24 na 24 mm. Star 50, który ma podwójną sprężynę, dlatego ma taki wygląd wyższy, może zrobić 50 zdjęć. 50 zdjęć to jest dokładnie tyle, ile robi się zdjęć na standardowym filmie 135 mm, gdzie normalno pełnoklatkowym robimy 36 zdjęć, natomiast 24 na 24 wychodzi nam dokładnie 50 zdjęć. I możemy naciągnąć sprężynę i 50 zdjęć zrobić jakby na raz. Daje to nam naprawdę duże możliwości zapisywania sekwencyjnego. Do tego był używany. Spotkałem jakiś test, gdzie człowiek właśnie testował któryś ze swoich aparatów, aczkolwiek on chyba to robił na Royalu 24, który ma przełącznik zdjęcia pojedyncze i seryjne. Testował i robił, mówi, słuchajcie, no mój przy jednej 500 części sekundy wyciąga 6 klatek na sekundę. Przy jednej 25 logiczne, części sekundy wyciąga 4 klatki na sekundę, bo czas się kończy po prostu. Tu już się praktycznie historia film Royal Belming i aparatów Royal kończy. Został jeszcze jeden. W 1987 roku został jeszcze jeden zaprojektowany przez firmę Royal Belming, Robot Belling aparat. Był to robot SC Electronic. Aparat, który robił zdjęcia 16:16, miał wbudowany silnik elektryczny i miał możliwość pracy jako pierwszy aparat automatycznie lub ręcznie, czyli do zadanej przysłony on mógł sam dobrać czas od 4 sekund do 1/500 części sekundy, a w trybie ręcznym można było ustawić mu czas od 1/30 do 1/500 części sekundy. I był to ostatni aparat produkowany do roku 96. Praktycznie w 96 roku zaprzestali produkcji aparatów Robot, wypuścili jeszcze wersję Robot Classic, ale to już była taka pożegnalna seria. Ją produkowano do roku 2001, a to była ostatnia praktycznie seria aparatów Robot. Rzucę okiem, o czym zapomniałem. Robot Star, czyli rekordery, ksenony, obiektywów było troszkę. Chyba o niczym nie zapomniałem. Uczciwie. Moje wrażenie na temat fotografowania tym aparatem pana Piotra, którym robiłem zdjęcia. To jest tak, że nim się robi bardzo wygodnie zdjęcia. Jak już założymy, przemęczymy się przez zakładanie do tych kaset, bo to są jeszcze te kasety, które są, gdzie trzeba przełożyć negatyw do nich. Nie jest to ciężkie, natomiast za pierwszym razem trudniejsze, za drugim razem już jest łatwiejsze. Gdyby to było tak, że ja bym przełożył, nie wiem, 10 negatyw do niego, to bym już nie zwracał uwagi na to, a po prostu przełożyłem negatyw już. Samo fotografowanie jest bardzo wygodne, ponieważ tu mamy czas, tu mamy przysłonę, tu mamy odległość. Co w tym dziwnego? Wizja nie jest duży i wygodny, natomiast mamy wizję jeszcze pionowy. Trzeba przełączyć zawsze, żeby spojrzeć z pionu. To jest tak, że to jest klatka 24, klatka kwadratowa,
zdarzyło mi się, znaczy nie przy nim, zdarzyło mi się przy którymś aparacie, gdzie robiłem zdjęcia kwadratowe, obracać, o, teraz zrobię zdjęcie pionowe i obracać całym aparatem. Przy tym nie miałem takich skłonności, także nie miałem tego problemu. Natomiast fotografuję się nim wygodnie, przyjemnie, szybko, a jakość zdjęć jest rewelacyjna, na najwyższym poziomie. Tu używając tego Schneidera, tego Xenara 37,5 ze światłem 2,8 stwierdziłem, że jakość obiektywu jest bardzo dobra. Jak poczytałem sobie recenzje innych obiektywów, to wszyscy mówią bardzo dobra, bardzo dobra, bardzo dobra, bardzo dobra. Nikt nie powiedział, że nie no, ten obiektyw coś tam, ale to jest aparat, został stworzony jako aparat profesjonalny. Nie do reporterki, ale do robienia zdjęć dokumentacyjnych bardziej, lotniczych. W związku z tym żadne, nie wiem, dystorsje obiektywu nie wchodzą w ogóle w rachubę. One muszą być takie, jak to jest w rzeczywistości. W związku z tym robisz zdjęcie i patrzysz, to wszystkie kreski są proste. Kreski są proste, kreski są proste, bo one muszą być proste. I mówią, że którego byś obiektywu nie użył, to on będzie miał naprawdę bardzo dobrą rozdzielczość i bardzo dobrą tą geometrię, czyli optykę całą. Jakieś winietowania, no to jeśli ci się pomyli obiektywy i założysz niewłaściwy obiektyw do niewłaściwego aparatu. Podobno raczej do niego były reklamowane, że są obiektywy od 30 mm do 200 mm, natomiast do 75 jest ok, a później to już bywa różnie. Tak jak czytałem, to powyżej 75 jest winietowanie spowodowane tym, że obiektyw robi, i czasami potrafią zrobić nawet tylko kółko po środku, te najwyższe ogniskowe. Natomiast jeśli używasz na takich ogniskowych jak tu, czyli tych 30, 50, 75, to jest to naprawdę bardzo najwyższa jakość. Nie, to nie jest. Chciałem powiedzieć bardzo dobra jakość. Nie, to jest najwyższa jakość obiektywów. Zresztą można obejrzeć zdjęcia, które zrobiłem. Oczywiście aparat nie ma światłomierza, tylko ta wersja SC Electronic potrafiła sama mierzyć światło, natomiast oryginalnie aparat nie ma światłomierza. Wiele w ogóle aparatów nie miało wizjera, no bo po co w rekorderze wizjer, po co w aparatach produkowanych dla jakiegoś tam wojska, bo na pewno po wojnie używała to duńska armia, szwedzka armia, chyba fińska armia, nie wiem czy królewska marynarka Wielkiej Brytanii nie używała tych robotów. Używały różnego rodzaju służby, wkładając je do walizek, torebek, wózków dziecięcych i innych rzeczy, gdzie te aparaty miały robić zdjęcia szpiegowskie, wywiadowcze albo nadzoru tylko nad ludnością. Także on był wykorzystywany profesjonalnie, zresztą to widać po jego po jego masie, po jego wadze, po jego niezawodności, natomiast niezawodność, wszyscy mówią, że to jest nie do zdarcia aparat. Ja nie wiem, trudno mi jest to ocenić, natomiast, no bo zrobiłem z nim raptem jeden film, 2 filmy, więc nie powiem, czy on jest do zdarcia, czy nie do zdarcia, natomiast robi się nim bardzo dobrze. Jeśli trafi ci się robot, obojętnie która wersja, to naprawdę będziesz zadowolony z tego, jak nim się robi zdjęcia oraz z tego, jakie te zdjęcia później wyglądają. Zapraszam do obejrzenia galerii, zapraszam do przyłączenia się do patronów kanału Fotografii Analogowej, bo dzięki nim mam pieniądze na to, żeby wypożyczyć, powiedzmy, czyli móc realizować takie wypożyczenia aparatów, czasem kupić jakiś aparat, który wykorzystam w filmie, do tego, żeby mieć pieniądze na negatywy, na chemię. Dziękuję Ci za uwagę i zapraszam do oglądania innych filmów. Cześć.